Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj przyszła pora na ciasto marchewkowe. I od razu pragnę zapewnić wszystkich, którzy zaczęli się już krzywić na samą myśl o marchewce w cieście. Nie ma możliwości, abyście wyczuli jej smak w już upieczonym spodzie. Ciasto pachnie wspaniale cynamonem i przyprawą do piernika, a dzięki marchewce jest po prostu mięciutkie i wilgotne. I to jest jedyna właściwie jej funkcja. Dodatkowo ciasto przygotowuje się tak prosto, że nawet dziecko poradziłoby sobie z jego przygotowaniem. Przypominam, że więcej przepisów na ciasta znajdziecie na mojej playliście oraz na orchideli.com, zarówno w kategorii ciasta, jak i w kategorii prosto i szybko. No i oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, aby nie ominęły Was żadne nowe przepisy. A łapkę w górę dają dzisiaj wszyscy wielbiciele prostych ciast. Zaczynamy od suchych składników. 1,5 szklanki, czyli 225 g mąki pszennej, 2/3 szklanki brązowego cukru, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1,5 łyżeczki sody, 2 łyżeczki cynamonu, 2 łyżeczki przyprawy do piernika i pół łyżeczki soli. Mieszamy razem. 3 jajka i pół szklanki, czyli 125 ml oleju rozbijamy razem dosłownie przez krótką chwilę. Następnie jajka z olejem przelewamy do suchych składników i dodajemy 1 szklankę, czyli około 100-150 g startej na drobnych oczkach marchewki i jeszcze około 100 g drobno posiekanych orzechów u mnie włoskich. Całość mieszamy razem. A gdy ciasto jest gotowe, przekładamy je do wyłożonej papierem blaszki o wymiarach 24 na 36 cm i pieczemy w 175 stopniach przez około 30 do 40 maksymalnie minut. A w międzyczasie przygotowujemy krem. 2 łyżeczki żelatyny zalewamy mniej więcej 1/3 szklanki zimnej wody, zostawiamy na 10 minut do napęcznienia, po czym podgrzewamy na przykład w mikrofalówce do chwili rozpuszczenia się żelatyny. 500 g kremowego serka, ja użyłam tutaj akurat Filadelfii, bo był u mnie w promocji, ale można też użyć na przykład Almette jogurtowego lub dowolnego innego, byle tylko nie był zbyt słony. Do tego dodajemy około pół puszki gotowej masy kajmakowej. Kajmaku można dodać mniej, można dodać więcej, wszystko zależy od Waszego gustu i od tego, jak bardzo słodkie kremy lubicie. Całość miksujemy przez kilka minut, aby napowietrzyć masę, po czym dolewamy jeszcze lekko ciepłą żelatynę i szybko mieszamy ją razem z kremem. Gotowy krem wylewamy na upieczone ciasto marchewkowe i wyrównujemy. 3 galaretki brzoskwiniowe zalewamy 1 litrem, czyli 4 szklankami gorącej wody. Mieszamy i odstawiamy do zastygnięcia. Około 100 g orzechów grubo siekamy. Można tutaj użyć również migdałów bądź dowolnych innych bakali. Następnie orzechy rozsypujemy na kremie i zalewamy zastygającą galaretką. Ciasto najlepiej smakuje po nocy spędzonej w lodówce. Smacznego!